No to co, może od razu pójdziemy na odwyk, jak jesteśmy uzależnieni od tylu rzeczy, co? Ja tam nie jestem uzależniona od niczego. Jesteś, ja jestem też bardzo jestem. grzeczna i mi nic nie dolega. Ale o uzależnieniach, na które cierpi całe społeczeństwo, dzisiaj podyskutujemy. Ale się wydaje, że nic nam już nie pomoże. Jak Oprócz nie pomoże? intra. Lecimy. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Ty, bo uzależnienie to jest ogólnie strasznie ciężkie słowo. To jest takie długie i takie nieprzyjemne i od razu czuć takie negatywne nacechowanie. Tak, no bo tak jakbyś gdzieś poszła i miała powiedzieć, jestem uzależniony, to brzmi mocno, to brzmi tak dosadnie. Tak, ale chyba też istnieją dobre, pozytywne uzależnienia. No jak co na przykład? No, dbanie o samego siebie, siłownia, zdrowa micha, liczenie kalorii, rozwijanie chociażby umysłu naszego za pomocą czytania książek, dokształcania się. Tylko nam się zawsze to kojarzy, że ktoś jest uzależniony, to już jakby nie ma nad tym panowania. Czyli powiedzmy, jak ktoś zaczyna siłkę, to zaraz kończy jako taki, wiesz, koks, taki ABS, kulturysta. absolutny brak szyi. Tak, wiesz, że już nic innego nie robi w życiu, tylko żyje i modli się do tej siłowni, nie? No i do tego jeszcze sterydy i inne... Testosterony i tak dalej. Tak. Znamy, nie? Nie znamy. Znaczy, no my nie znamy. Tak, ale właśnie z tym się kojarzy uzależnienie, nie? Czy uzależnienie może być zdrowe na tyle, żeby ciągle znać ten swój umiar? Jeżeli potrafimy sobie postawić takie granice, to może wtedy ta siłownia może być tym dobrym, pozytywnym uzależnieniem. No bo ja tak na przykład myślę, wiesz, ja spędzam bardzo dużo czasu na telefonie i tak, jeżeli sobie ustawię umiar, powiedzmy, że będę spędzać 4 godziny dziennie i to jest mój limit, to czy wtedy to jest uzależnienie, czy jest to po prostu moja rutyna, którą sobie ustaliłem? To chyba zależy od interpretacji, bo nie wiem, odpaliłbyś sobie taką kontrolę rodzicielską i byś sobie wpisał od 8 do 12? Może tak, tylko właśnie mi się cały czas wydaje, że jak jest jednak uzależnienie, to nie masz nad tym panowania. To jest takie behawioralne uzależnienie. No tak. Ja na przykład, wiesz, mam trochę uzależnienie, z którymi sobie gdzieś tam... Ciekawe, czy dzisiaj się z nich wszystkich wyspowiadasz. Wiesz co, to nie jest też żadna tajemnica. Wiadomo, że nie mam żadnych jakichś takich, które by utrudniały mi życie, że na przykład, nie wiem, piję i nie mogę chodzić do pracy, bo mi to... Przeszkadza. Tak, bo mi to nachodzi jedno na drugie, wiesz co chodzi, nie? Ale na przykład, wiesz, takie uzależnienie od telefonu wydaje się być bardzo niegroźne. Takie uzależnienie na przykład wydawania pieniędzy na hobby. Ale poczekaj, wracając do tego telefonu, ja nie wiem, czy to jest takie niegroźne, bo niektórzy nie mają umiaru i wtedy również pojawiają się social media i takie chorobliwe, chociażby czekanie na lajki, czy są reakcje na twój post wrzucony, na zdjęcie, jak jest za mało serduszek, no to zaraz usunę to zdjęcie i wrzucę je na nowo. To jest już wyświetlenia. brak samoakceptacji gdzieś tam, ale wiesz co, my się chyba możemy pod to podpiąć, bo wiesz, my prywatnie dużo gadamy i oboje zaglądamy do statystyk regularnie, patrzymy, co tam się dzieje, czy nasze posty sobie dobrze radzą i tak dalej, chociaż jest to też część naszej pracy, dlatego Tak. to jest jakby naturalny proces, żebyśmy sprawdzali na przykład, co do ludzi dociera, bo wtedy możemy sobie Jaki jest w odbiór? tym kierunku iść, nie? A jeżeli sobie coś nie radzi, to znaczy, że jest mało interesujący i powinniśmy ruszyć w innym kierunku. Ale na szczęście nie mamy jakiejś takiej chorej, chorobliwej wizji, fascynacji. Musi być tyle lajków, musi być tyle wyświetleń. Raczej po prostu sprawdzamy, czy to, co robimy, trafia do naszej publiczności. Ja patrzę, bo jara mnie wzrost. Wiesz, ja sobie patrzę, czy nasz kanał się rozrasta, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ludzie do nas dołączają, wiesz, jest nas coraz więcej, jest coraz fajniej i tak dalej. Dlatego ja tam zaglądam, bo ja to obserwuję i to jest przyjemne dla mnie. A to jest przyjemne, jak te słupki tak idą do góry. A wy, jeżeli chcecie, to możecie nam pomóc, żeby nas troszkę połechtać, bo tam na dole, tam, koło naszego awatara jest przycisk. Jeżeli jest czerwony, to trzeba go kliknąć i zmieni się w jaki? W szary. A co jeszcze trzeba zrobić? A trzeba. Znaczy nie trzeba, słuchaj. Nie trzeba, można. I nawet zachęcałbym, żebyście lajkowali, żebyście napisali jakiś fajny komentarz. Jak macie niefajny, to też dawaj. Też dawaj, biorę na klatę. Ale najważniejsze, uderz w dzwona. Uwaga, czary, mary. Dzyń, dzyń. Także uderz w dzwona, nie zapomnij. Dzyń, dzyń. No i teraz tak, wracając do tych uzależnień. Borykasz się z czymś?
No, w pewnym sensie na pewno tak, chociaż nie wiem, czy tak publicznie powinnam się przyznać, bo... Dawaj, no jak nie z nimi, to z kim? O, wiesz, no sama przed sobą muszę się przyznać, że to jest uzależnienie, no bo zdarza się puścić dymka na dworze. A no to wiem, to też tak mam. Ale to jest coś, z czym chciałabyś coś zrobić, czy ci okej jest? Na pewno bym chciała, bo raz, że lepiej bym się czuła, dwa, nie miałabym zadyszki, Ta chociażby zadyszka, wchodząc po słuchajcie, schodach my wchodzimy tu do po studia. schodach, a my tak 2 minuty zanim zaczniemy. Dlatego chciałabym z tym walczyć. Wiem, że się da, bo już kiedyś mi się udało, ale potem jakieś po prostu nerwowe sytuacje w życiu sprawiły, że Tak. człowiek wrócił do To tego jednak jest przysłowiowego dymka. odstresowywujące. No tak potrafi troszkę cię Zrelaksować. uspokoić. Nawet przed chwilą powiem wam, słuchajcie, trochę się jakoś tak podbuzowałem sam sobą właściwie i mówię tak, nie dam rady chwilę tego nagrać, bo po mnie po prostu widać. Jestem tak przezroczysty, słuchajcie, jestem smutny, Bo ty widać, dzisiaj jestem jesteś zły, taki typowy widać. Janusz, taki Marian, taki Janusz. Mietek i on po prostu aż buzuje testosteron, kipi. Zaraz idę staczki wysypać. No jest. No i słuchajcie, powiem wam, że poszedłem, niby taka głupia rzecz, ale pomogło mi, fajnie się poczułem, lepiej mi. No to dzięki temu możemy przebrnąć przez kolejne uzależnienie, które mamy dla was przygotowane i statystyki Przygotowaliśmy dla was uzależnienie od nas. od nas. Super, dawajcie, uzależnijcie się. Na takie pozwalamy. Tak jest okej. Ale wróćmy do tych uzależnień takich konkretnych. Napoje wyskokowe, czyli te procentowe. Te, które czasami wyznaczają tą dorosłość. Tak po polsku. Tak po polsku, bo szacuje się, że przeciętny Polak wypija rocznie prawie 10 litrów czystego alkoholu. Ja znam osoby, które potrafią z 360 wypić, bo No i dziennie ja litr potrafiłem, leci. jak jeszcze piłem, to ja tyle potrafiłem zrobić w tydzień. Co nie jest w ogóle wynikiem, którym należy się szczycić, bo to nie o to w tym chodzi. Całe szczęście zerwałem z tym, jest mi bardzo dobrze, bardzo, bardzo jestem z siebie dumny. Też bądźcie ze mnie dumni, ale wiem, że to jest możliwe. Wykonalne w tydzień 10 litrów, spoko. Tak jak mówię, ja znam osoby, które tam spokojnie na głowę wypijają z 360 litrów, ale co ważne, potrafią mimo wszystko wykonywać te codzienne obowiązki, praca, dom i tak dalej, i tak O tym dalej. rozmawialiśmy na jednym z poprzednich podcastów. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że jeżeli coś ci przeszkadza w twoim życiu, ale nie na tyle, żebyś, nie wiem, zaniechał swoje obowiązki, czyli chodzenie do szkoły, chodzenie do pracy, zajmowanie się dziećmi i tak dalej, to nie potraktujesz tego jako problem. Powiedzmy, nie wiem, ja bym pił i piję, ale chodzę do pracy, czyli nie zawalam swoich obowiązków, to bym pewnie z tym nic nie zrobił, bo mi to nie przeszkadza. Ale czy to nie jest takie usprawiedliwianie wtedy tego uzależnienia? No bo doprowadzasz się do takiego, a nie innego stanu, wydajesz tyle i tyle pieniędzy, no dobra, pójdziesz do tej pracy, wrócisz do domu, ale wracając do domu pierwsze co, otworzysz Szklaneczkę. albo butelkę, nalejesz sobie do szklaneczki, albo puszeczkę. Czy to wtedy jest dobre? Chyba nie. Oczywiście, że jest to usprawiedliwianie. Zawsze jest usprawiedliwianie. Każdy, kto jest uzależniony, będzie usprawiedliwiać w ten swój sposób. Wiesz, i szczególnie właśnie to jest ten główny powód, który oni mówią, czyli tak, a przecież chodzę do pracy, przecież zasługuję po pracy, przecież mam na to pieniądze, wiesz o co chodzi? No tak, no tu się z tobą zgodzę, bo takie tłumaczenia są, albo ja tylko degustuję, albo we Francji nawet dzieciom dają czerwony napój do obiadu, tak? Mhm. No to dlaczego by nie? No i ja na przykład wiem, tak samo jest po otyłości. Dlatego, że ja, jeżeli na przykład przytyję trochę i nie przeszkadza mi to do pewnego momentu. W momencie, kiedy już nie mogę na siebie patrzeć, bo czuję obrzydzenie, wtedy dopiero z tym coś zrobię. Czyli znowu mamy ten okres przejściowy, gdzie cię to nie uwiera, ale zaczyna cię uwierać i wtedy dopiero z tym coś robisz. Tak samo jest z piciem, tak samo jest z każdą jedną używką, że dopiero jak zacznie ci przeszkadzać, to dopiero jesteś w stanie z tym coś zrobić, mi się wydaje. Ale wracając do tej otyłości, którą wspomniałeś, to również może być wynik uzależnienia, objadanie się w nieumiarkowanych ilościach Bo jestem spożywania. smutna. Tak, bo jestem smutna, to czekoladka, wiedzie na poprawę humoru, Tak. a tu zjem sobie pizzunię, a tu burgerka, a tu to, a tu tamto. Ja rozumiem, kiedy jest to wynik choroby, no Tak, bo takie choroby też są. Ale na własne życzenie? Ja niestety uważam, i tutaj możecie mnie za to skrzyczeć, proszę bardzo, biorę na klatę, że otyłość
niestety jest wyborem. Jeżeli nie masz choroby, która ci ogranicza, na przykład zrzucanie wagi i tak dalej, to są twoje wybory żywieniowe, twoje wybory aktywności fizycznej i tak dalej. Czekoladka, lenistwo. Dokładnie. To się sumuje i potem tak wyglądasz i to jest twój wybór, twoje konsekwencje. Tak samo myślę niestety o bezdomności. Bardzo często to jest tylko i wyłącznie nasz własny wybór. Owszem, życie może się posypać, ale jest tyle możliwości, jest tyle żeby instytucji. poskładać się w całość i wrócić na te dobre tory, ale są nawet często rozmowy, programy z osobami, które, no brzydko powiem, wylądowały na ulicy i oni mówią, ale to jest mój styl życia, to jest mój wybór i mi jest tak dobrze. Wiadomo, że są ludzie, którzy jeszcze przechodzą przez różnego rodzaju stany psychiczne, nie? Po wszystkim trzeba się pozbierać, bo jak wylądowałeś na ulicy i musisz to przeżyć, przeboleć, przetrawić, o może w ten sposób, ale mamy teraz tyle świetnych instytucji, tyle miejsc, do których się można zgłosić, że nie jesteś sam, jesteś w stanie z tego wyjść, tylko musisz się zapukać do odpowiednich drzwi. No to co, myślę, że moment, na który wszyscy czekali. Będziesz się spowiadał? O tak. Słuchamy. Czas na moje główne uzależnienie. Coś, co mi się gdzieś tam przewija przez myśli codziennie. Ja powiem, że mam pewne podejrzenie, ale no nie wiem. No dobra. Wiedzieliście, że jestem uzależniony od hazardu? To nie było to, co miałam w głowie. Ale nie takiego hazardu, jak ty myślisz. To znaczy, ja nie gram w zdrabki, nie gram w kasynie, nie gram w lotto, ale na przykład gry komputerowe, w które gram, bazują na hazardzie. A to jednak dobrze trafiłam. Tak, bo to jest to samo. Bo tam są te skrzynki, nie skrzynki, co ci wypadnie, na kogo bęc, tak? Dokładnie. I na wszystko masz limit czasowy. Czyli na przykład ta skrzynka jest dostępna tylko przez miesiąc, potrzebujesz tych skrzynek powiedzmy 100, no i każda skrzynka coś kosztuje. I wiadomo, że w tym 100 może ci wypaść za pierwszym podejściem to, co chcesz, albo za setnym. Dlatego jest ten chybił trafił. A potem, jak ta skrzynka zniknie, to możesz nie mieć szansy już nigdy mieć tego przedmiotu, już nigdy, albo za 5 lat. Czyli pojawia się FOMO. FOMO to jest to określenie dosyć popularne teraz, czyli fear of missing out, czyli boisz się, że coś ci ucieknie, że coś stracisz, nie uda ci się tego złapać. I na mnie to niestety bardzo działa. To znaczy, że ja wydam bardzo dużo pieniędzy na te gry, dlatego, że ja nie chcę, żeby mi to uciekło, chcę jednak złapać ten przedmiot, który oni mi oferują w danym momencie. Ale nie czujesz się tak źle, że to jest po prostu wirtualna rzecz, to nie jest nic namacalnego, to nie wiem, nie jest kolejna paletka do cieni, to nie jest głośnik, płyta muzyczna, cokolwiek, tylko to jest coś, co jest po prostu w grze. To w sumie nie jest nawet twoje. No nie jest. Wiesz co? Uwaga, mam wymówkę. Tak? Jak na każdą osobę uzależnioną Słuchamy. przystało, ja uważam, że hobby kosztuje. Każdy powinien mieć od wypłaty oddzielone pieniądze na hobby, co by to nie było. Jeżeli na przykład malujesz obrazy, farby są drogie, wydajesz co miesiąc pieniądze na farby albo na płótna. Jeżeli jesteś krawcową, wydajesz na materiały. To są twoje pieniądze przeznaczone na hobby. Ale czy uzależnienie może być hobbym? Może, bo to jest kolekcja. Ja kolekcjonuję rzeczy, które są grafiką komputerową. No ale jakby ci ta twoja konsola, ten twój komputer padł, albo gra przestała istnieć, no to wtedy To tracisz. było i nie No ma. to tak wyobraź sobie, że zbierasz kolekcję znaczków i nagle przyszedł kolega i wyszedł z twoją kolekcją i nie wrócił już nigdy. To by była kradzież. Byłaby kradzież, ale już byś nie miała swojej A kolekcji. nie wiesz, bo bym, śledztwo, policja, nie policja i te sprawy, bym zrobiła wszystko, żeby te znaczki odzyskać. A to jest wirtualna rzecz, wirtualny przedmiot. No w kasynie Tak. chociażby masz szansę wygrać te namacalne pieniądze. Ale to jest NFT. NFT to jest dokładnie to samo, czyli kupujesz digital product, czyli produkt cyfrowy, i on posiada jakąś wartość. Co prawda moje nie posiadają, ja tego nie mogę sprzedać, ale ma wartość kolekcjonerską, która ma jakąś tam wartość dla mnie, bo ja się potem tym cieszę. No. Za przyjemność, czyli za tą emocję, też się płaci. Wyobraź sobie właśnie te środki psychoaktywne. Za co płacisz? Za uczucie, za emocje, które oni ci oferują. I z racji tego, że jest to przyjemne, chcesz to powtarzać i wpadasz w te pieprzone nałogi. Co do tych substancji psychoaktywnych, to 36% uczniów przyznało się do zażywania brokułu zielonego. Ty, ja gdzieś to widziałem. Na TikToku chyba. Że brokuł zielony? No, coś było. I niestety coraz więcej młodych ludzi sięga po te substancje, żeby właśnie, nie wiem, poczuć ten odlot, ten high, poczuć się fajnie, docenionym, i coraz młodsze osoby sięgają i niestety to jest brutalne,
behawioralne, ale coraz więcej jest też zgonów z tego powodu. O Jezu, W zeszłym zdrowa roku... żywność? Zdrowa żywność. W zeszłym roku prawie 300 osób młodych, no niestety, zakończyło przygodę ze światem właśnie przez używki. Ojej, wiesz co, ja pamiętam, jak ja byłem jeszcze takim gówniarzem, nie? I to 18 około lat, jak miałem, weszły dopalacze. O, to bardzo niebezpieczne było Tak, potem. i wiesz co to było? To oni zrobili to jakoś, żeby to było niby legalne. Niby legalne, ale nielegalne Tak, bo i to się- trochę tak, i trochę tak. To się chodziło i produkt kolekcjonerski nie Tak. nadaje się do spożycia, a my spożywaliśmy. A potem się okazywało, że w tym produkcie był taki miszmasz różnych rzeczy, turbo dopalaczy, że niektórych, no, turbo wystrzeliwało. Wystrzeliwało. Wystrzeliwił. Turbo latali w przestworzach, no i już potem nie wracali na ziemię. A to ja o takich przypadkach nie słyszałem, ale wiesz, to tak naprawdę od wszystkiego można umrzeć. No tak, może się nawet przewrócić na prostej drodze. I Wiesz co, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Naprawdę wszystko, słuchajcie. Ale wszystko musi być z Z umiarem. umiarem. Zawsze powtarzam, słuchajcie, to teraz do was mówię, że wszystko jest fajne, dopóki ty to kontrolujesz. Jak to zaczyna kontrolować ciebie problem, uciekaj. Uciekaj! Uciekaj! Daleko! Tam, dzida. Ale no, tak bym chciała zahaczyć o te behawioralne uzależnienia. Bo na przykład taki pracoholizm. Jesteś pracoholikiem? Dużo pracujesz, bo masz Chyba jestem. dużo różnych zadań. Tu jedna firma, tu druga firma, tu live'y, tu makijaże, tu podcast, tu to, tu A tamto. potem ci powiedzą, że nic nie robisz, bo ty tylko przed kamerą się wyginasz. I udajesz ten czubka. Do normalnej pracy byś poszedł. Szacuje się, że ponad 2,5 miliona Polaków jest uzależnionych od pracy i to dotyka mniej więcej ludzi w przedziale 25-44 lata, czyli no tak nasz przedział. Trochę tak. Że chcesz być najlepszy, że pracujesz, że tą pracę zabierasz do domu. No bo każdy chce i żyć ciśniesz. lepiej, wiesz, dążymy do lepszego życia. Jednak koniec końców jest nam to wpajane, odkąd tylko pamiętam, że praca ma zapewnić nam byt, ma zapewnić nam lepsze życie, dlatego pracujemy tak dużo, żeby tam się w końcu dostać w to obiecane miejsce wymarzone. Tak, ale bardzo często mi się wydaje, że młodzi ludzie tak sobie wkręcają, że nikt ich nie jest w stanie zastąpić, że oni są tacy, no gdyby nie ja, to firma by padła. No nieprawda, niestety każdego, ja się tyle razy o tym przekonałem i czasami zastępują mnie zupełnie byle kim, byle czym. Ale czy ci smutno wtedy, jak byłeś zastępowany, czy jesteś zastępowany? Nie no gdzie, przecież ja znam swoją wartość, także to nie jest tak, że ktoś może mi powiedzieć, jak ja mam się czuć. A lubisz potem sprawdzać, jak wygląda, jak działa to twoje zastępstwo? Z reguły nie, ja sobie po prostu idę dalej, robię swoje, także że raczej nie. Ale zostając przy tych, wiesz, zachowaniach, nie przy zachowaniach, tylko uzależnieniach behawioralnych, mamy chyba najpopularniejsze uzależnienie na świecie. Tak, jakie? Zakupoholizm. O. Szczerze, to tak naprawdę się zaczęło, moim zdaniem się zaczęło, odkąd powstały te wszystkie aplikacje chińskie zakupowe, kiedy weszło AliExpress. Najpierw chyba był Wish w ogóle. Teraz jeszcze mamy... Nawet nie wiem, czy Ali nie było pierwsze, albo Tak? w tym samym momencie. Teraz mam jeszcze to Timu i tak dalej. No i ja zachłannie też gdzieś tam coś tam kupuję cały czas. Czekaj, bo to ma taką fachową nazwę. Kompulsywne kupowanie? Chyba tak to się profesjonalnie, Kompulsywność, tak. profesjonalnie nazywa i bardzo dużo osób powyżej 15 roku życia cierpi na ten zakupoholizm, bo tu dostanie jakieś tam kieszonkowe, tu zarobi jakieś pierwsze pieniądze w internecie, bo kogoś poleci, gdzieś coś ogarnie, no i wydają te pieniądze, chociaż wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to ludzie bardzo lubią wydawać pieniądze na takie rzeczy markowe, żeby poczuć się jeszcze bardziej Tak, bo takim to docenionym, takim Social media nas trochę do tego zmuszają. Wiecie, o co chodzi? Koniec końców właśnie znowu behawioralne uzależnienie, czyli porównywanie się, sprawdzanie, co inni mają i tak dalej i to dążenie do takiego lepszostanu. Tak, ten ma takie logo, to ja będę miał 2 razy większy i jeszcze sobie kupię coś takiego Albo i nawet nie chodzi takiego. o to, wiesz, tylko po prostu nie chcesz być gorszy, patrzysz, co inni mają i z racji tego, że tych innych jest dużo i na przykład logo Gucci ci się przewija 50 000 razy przez tablicę, wydaje ci się to wtedy zupełnie normalne, dlatego, że skoro wszyscy to mają, to ja też powinienem i zaczynasz dążyć do czegoś, co jest nieprawdziwe, bo jest wykreowane gdzieś tam w A necie. to wcale nie określa człowieka, ale dobrze, że zahaczyłeś ponownie te social media, bo mi się wydaje, że uzależnieniem
niedobrym, bardzo złym jest uzależnienie od tego, że zakłamujemy rzeczywistość, czyli wszystkiego rodzaju filtry, sztuczna Uzależnienie od inteligencja filtrów, tak. i naraz wszyscy są piękni, gładcy, tacy sami, no i zobacz, jaka jestem piękna, a potem przychodzisz na spotkanie na żywo i tak, no, ale Graszka, ty tak nie wyglądasz. Ale miałam dobry dzień. To zdjęcie było robione w dobry dzień. Wiesz, golden hour, światło i te sprawy, ale się okazuje, że nie, że ty masz jednak zmarszczkę, Ja ty te- masz po prostu normalną skórę. Ja też korzystam z retuszu, wiesz? Korzystam z filtru, kiedy wrzucam selfie na przykład, ale w życiu bym nie skorzystał na przykład z filtru, robiąc profesjonalne zdjęcia. Profesjonalne zdjęcia już muszą być zretuszowane w profesjonalny sposób, żeby mógł się, wiesz, nimi pochwalić i tak dalej, bo to jest proces twórczy. Każdy fotograf, obrabiając zdjęcia, potem publikując i tak dalej, to jest po prostu ten sam proces danego artysty. Ale selfie to mam to w dupie, używam filtrów. Używam. No, to też nie jest nic złego, ale wszystko z umiarem, ale no mówię, takie zakłamywanie rzeczywistości, czy tam kobiety, czy nawet faceci w portalach randkowych, O no, Jezu, tak. jestem taka piękna, tu sobie powiększę, tu I odessę, taka twarz taka przyklejona do innego ciała. Czy nawet ja obserwując osoby, które mam w znajomych na Facebooku, no to wiem, jak dana kobieta wygląda. I no, wiem, ile ma lat, wiem dokładnie, jaką ma strukturę skóry, a tu naraz wjeżdżają zdjęcia i jest Oj, hot pięknie 18. wygładzona, hot 18, rzęsy prawie do nieba, makijaż jakbyś co najmniej, nie ty, jakieś takie top of the top wymalował. I wiesz, Konkurencja. i jeszcze przy okazji ten face-up, te filtry wjeżdżają na dzieci, na męża, albo tylko na nią i potem widzisz ją tak twarzą w twarz i tak, o kurczę. Wiem. Wiesz co, no ale wydaje mi się, że to też jest to samo, co przed chwilą mówiliśmy, czyli z racji tego, że wszyscy, to ja też, dlatego, że to się znormalizowało. Wchodzisz na internet, wszyscy są piękni, każdy jest wygładzony, każdy jest wyszczuplony, każdy ma wielki cyc, no i ty mówisz tak, okej, no to ja też powinnam, ja też, że to jest to, co teraz robimy, okej, włączam się. To patrz, to jeszcze mocno stąpam po ziemi, taką twardą stopą, bo sam wiesz, jak mamy jakąś sesję czy jakieś zdjęcia, to ty tam chcesz gdzieś tam coś nas podrasować. Mówię, no chciałabym jednak w miarę jak ja wyglądać, nie? No wiem, Być wiem. taka swoja. Tam tu jakąś zmarszczkę jakiegoś wora pod oczami możesz usunąć, ale tak bym chciała jednak normalnie. A wiesz, co mi się jeszcze przypomniało? Bo tak wracając w ogóle do tych gier, do tego, że ja wydaję pieniądze, ja robię coś takiego strasznie głupiego, że jak chcę coś kupić i na przykład szkoda mi pieniędzy, bo powiedzmy muszę kupić sukienkę dla mojej postaci za 60 funtów. 300 zł kosztuje sukienka dla mojej postaci. Rozbój w biały dzień. I wiesz, co ja robię? Tak Nie. siedzę się, biję z myślami i nagle robię tak, że bardzo szybko płacę. Czyli wchodzę, klik. Żeby się nie rozmyślił. Tak, żeby było takie uczucie za późno. Już się stało. Nie będę płakać nad rozlanym mlekiem. Naprawdę. I klikam to tak szybko i mówię tak, dobra, już. Potem się odrobi. Spoko. Ale wiesz, na przykład jeszcze te gry są bardzo uzależniające. Są różnego rodzaju gry. Czy tam pół żartem, pół serio kupujesz sukieneczkę, no gra dla dziewczyn, można by powiedzieć, ale są gry, które wywołują jakieś negatywne emocje i ktoś rozwali, nie wiem, pada, rozwali nawet monitor, czy tam ekran, z którego korzysta, czy nawet klawiaturę i potem są szkody. Ja widziałem taką, nie widziałem, tylko czytałem artykuł o chłopaku, który grał w Minecrafta i mama mu chyba odłączyła internet i on ją zabił krzesłem. Dziecko, 11-letnie. No to musiało się mocno zirytować. Chyba nie dokończył budować. Chyba nie dokończył. Świat mu się posypał, dosłownie i przenośni. Ale trzeba mieć wyczucie, a rodzice powinni nakładać gdzieś jakieś granice. Masz czas od tej do tej. W międzyczasie jakaś nauka, jakiś obiad, jakieś tam spędzanie wspólnego czasu, żeby zachować te relacje rodzinne między sobą. I no... Trzeba tego pilnować. Trzeba. A wiesz co, ja tak bardzo łatwo ulegam uzależnieniom, dlatego że moja osobowość jest taka, że ja się łatwo zachwycam
krótkoterminowo. To znaczy na przykład teraz lubię malować, będę siedzieć malować obrazy, a za chwilę będę śpiewać, a potem będę sadzić kwiaty i tak dalej. Wszystko lubię krótkoterminowo, ale bardzo intensywnie. Dlatego łatwo popadam w uzależnienia, ale jednocześnie mam bardzo silną wolę. Za czym idzie? Jeżeli ja sobie powiem, że na przykład od teraz nie chcę czegoś robić, to często mi się to udaje. I to na przykład tak było z moimi Napojami wyskokowymi. wysokoprocentowymi koleżankami z tą chudą szyjką. Tak, także z wieloma rzeczami tak zrobiłem. Na przykład byłem uzależniony niestety od środków antydepresyjnych, kiedy byłem w pewnym stanie w moim życiu, w pewnym etapie, ale stwierdziłem, że ja nie chcę, żeby mój nastrój zależał od nich, tylko musi zależeć ode mnie. Ja sobie powiedziałem stop, nie biorę i ja byłem w stanie zapanować nad moim własnym zachowaniem, nad moim samopoczuciem, dlatego, że po prostu potrafię sobie to wymusić na sobie, wiesz? Myślę, że jednak palenie papierosów to jest ten jedyny, z którym jest mi ciężko, dlatego, że prawdopodobnie palę już więcej niż jestem na świecie. Palę dłużej niż jestem na świecie, ale z wieloma rzeczami już sobie tak poradziłem. Ale wiesz co, tak sobie w głowie teraz skanuję tak nasze codzienne życie i bardzo często wydaje mi się, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, od jak wielu rzeczy jesteśmy uzależnieni. Na przykład taka kawka, jedna, druga, trzecia w ciągu dnia, no to nie powiem, że jesteś w cugu kawowym, ale jest to też pewnego rodzaju uzależnienie. Jakbyś je odstawił... Energetyki, czy nawet zwykły cukier, czyli tak zwana biała. I no, jak człowiek odstawia cukier... Dopiero teraz do mnie dotarło, bo ja mam tak biała dieta nie, po wybielaniu zębów. Nie biała dieta, ale jak człowiek odstawi ten cukier, to czuje, ma ten syndrom odstawienia i brakuje i tak, no zjadłem. I tak nawet zahaczając o lodówkę, będąc przy cukrze, to nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale można być uzależnionym od żółtego sera. Bo podobno, wydaje mi się, że od wszystkiego można. Bo podobno takie wywołuje jakieś tam emocje, jak spożywasz taki 1, 2, 3, 5 plasterek na kanapeczce, że jak odstawisz, to będzie ci brakowało. A wiesz co? Zrobimy małe odniesienie do naszego odcinka podcastowego o toksycznych Polakach, który polecam wam obejrzeć swoją drogą. Wiesz, że można być uzależnionym od osoby? Wiem, że można być uzależnionym od osoby, od kontaktu z daną osobą. Z reguły właśnie to jest taka domena narcyzów, tych toksycznych, którzy na początku są dla ciebie cali mili, dostajesz tyle komplementów i tak dalej, nie? A potem masz takie wrażenie, że bez nich już nie jesteś taka piękna, że bez ich komplementów czujesz się brzydka, że bez ich obecności generalnie niewiele znaczysz i tak dalej. Oni cię uzależniają od siebie, a potem właściwie przejmuje nad tobą władzę. Tak, ale nie tylko tutaj mowa o narcyzach, bo możemy się uzależnić od kontaktu z drugą osobą, bo dużo z nią rozmawiamy, miło się spędza czas i potem jak ta osoba, nie wiem, gdzieś wyjedzie, czy ograniczy ten kontakt, to gdzieś ci będzie brakowało i będziesz na takim głodzie. No będziesz. Ja na przykład wiem, że jak Alanka by pojechała gdzieś na noc, wiesz, bo do pracy. Z racji jego pracy, to ja bym strasznie tęsknił. Dlatego, że odkąd my jesteśmy ze sobą, my każdy jeden dzień spędziliśmy razem, oprócz chyba jednych świąt Bożego Narodzenia, gdzie sobie gdzieś wyjechałem. A czyli, chyba w Niemczech jeszcze czyli byłem. Miłość miłością, ale uzależnienie też jest. My po prostu tak uwielbiamy swoje towarzystwo, że to jest chyba to zdrowe uzależnienie. A wiesz co? Telefon to jest cała masa uzależnień. Scrollowanie, czas na telefonie, statystyki, social media, no to tak jak filtry i tak dalej. Tak naprawdę telefon nam trochę złego przyniósł, jeżeli chodzi o właśnie taką władzę nad nami. Ja to często mówię, że telefon to jest takie dla mnie małe biuro. Sam wiesz, że ja wszystko na tym telefonie robię. Od składania filmu tak. przez wszystkie inne możliwe cuda i czasami mam wrażenie, że jakby ten telefon zniknął, to tak jakby mi gdzieś tam drugą, trzecią rękę gdzieś zabrali, bo tam jest wszystko. Ale wyobrażasz sobie nagle tak, nie ma telefonu i musisz zastąpić go wszystkimi rzeczami, które w tym telefonie są. Czyli tak, wyjmujesz kalendarz, wyjmujesz album ze zdjęciami, wyjmujesz kalkulator z torebki,
wyjmujesz kalendarz, chyba powiedziałem, notatnik, dyktafon, wszystko, co tam się dzieje, ty nagle musisz mieć osobno. Dlatego jesteśmy uzależnieni, bo tam mamy właściwie całe nasze takie, Mini życie, mini biuro. taki panel sterowania. Pan sterowania nami. No, zdjęcia, rozumiem, album fajnie jest mieć namacalnie taką fizyczną kopię naszych wspomnień, pamiątek. Ten kalendarz, czy tak jak powiedziałeś, jakiś tam notatnik, no ja sama wiem, jak odzwyczaiłam się od pisania, zapisując gdzieś tam statystyki, analizy, przygotowując się do naszych odcinków, to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz ja tyle pisałam. No nie, no bo my tylko podpisujemy odbyt czeków. Albo tyle. paczek. Albo paczek. paczek. I jakbym teraz miała tak wrócić do tej normalności, owszem, dałoby się, bo to potrafimy, bo to jest coś, co już przerabialiśmy i mieliśmy z tym styczność, ale by trochę nam zajęło, żeby na nowo się w tym wdrożyć. A wiesz, że można być uzależnionym od samochodu? Można. Bo ja sobie tak właśnie przypomniałem, że akurat wracając do Alana, on jest świetną osobą pod tym względem, że na przykład jak ma mały dystans, to on pójdzie na pieszo. Czy ma iść do fryzjera, czy ma iść do sklepu, on sobie pójdzie spacerek, nie? Wiadomo, że dalekie dystanse, no to już jest problem, ale znam takie osoby, które 100 metrów, 200 metrów, samochód i gdziekolwiek, gotowe. nawet na przystanek autobusowy pojedzie, wiesz, samochodem, zostawi samochód na tym i dopiero sobie przesiądzie się do autobusu, nie? Też znam takie osoby, no już by przeszedł na drugą stronę ulicy, ale nie, to dłużej mu zajdzie dojechanie tym autem. To też może być niż ta pójście z miłość buta. do samochodu, może to być miłość do A nie tego lenistwo? uczucia. Bo to może w dwie strony iść, nie? Ale tak głównie uzależnienie buduje się na emocji, którą ci dostarcza. To znaczy, tak jak mamy środki psychoaktywne, jest to emocja, która jest przyjemna, dlatego chcesz to powtarzać. Jazda samochodem może być przyjemna, dlatego chcesz to powtarzać. Jeżeli coś wywołuje w tobie fajną emocję, to automatycznie... Ja nie wiem, czy taka krótka przejażdżka jest w stanie w tobie wywołać, wiesz, takie pozytywne emocje. Ale to Bardziej się- bym obstawiała, że to jest to lenistwo, a lenistwo też może być uzależnieniem. Może być, tylko mi się wydaje, że to uzależnienie się zbudowało troszkę wcześniej, kiedy się fajnie jechało samochodem na przykład po Wiatr we wybrzeżu włosach. Grecji. Tak, wiatr we włosach, muzyczka i tak. Spójrz na mnie. Patrzę, mam ci w oczy spoglądać? Możesz. Pamiętaj, żeby im też popatrzeć, żeby nie było balans musi być. Popatrzyłam. Tak, dużo ludzi mi zarzuca, że jestem uzależniony od medycyny estetycznej. Wydaje mi się, że tobie do uzależnienia jeszcze hen daleko. Pamiętasz kobietę kot? No pamiętam. No to ta pani była uzależniona od medycyny estetycznej, I pani od Jaszczurka. operacji plastycznych. Jest sporo przykładów, zarówno jeśli chodzi o show biznes polski, czy ten zagraniczny z dalekiej wody, gdzie widać się po prostu tą ingerencję, ja w skrócie powiem kosmetyczki albo chirurga. I to nie zawsze jest dobre. Mi się wydaje, że ten kosmetolog, ta pani, ten pan, doktor, lekarka, pielęgniarka powinna potrafić ocenić i powiedzieć stop. Oczywiście, że powinna. Wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko dla ludzi. Wiadomo, że pewne granice można przekroczyć, wtedy jest problem, ale to też jest duża pomoc dla ciebie, dla własnego samopoczucia, dla tego, w jaki sposób to wpływa potem na twoją produktywność. Ja absolutnie tego nie neguję, bo jak już zdążyliśmy powiedzieć odnośnie innych uzależnień, wszystko jest dla ludzi, trzeba znać umiar i taka medycyna estetyczna, no nie będę kłamać, sama korzystałam, no bo za młodu nie chciało się nosić okularów i na przykład lwia zmarszczka zrobiła się sroga, niczym rów mariański był. Myślałem, że jakieś drzeńskie imię przytoczysz. To był Kościół Mariacki w Krakowie. Ale był też taki głęboki, jest do tej pory rów. Wielki Kanion. I jeżeli może mi pomóc ktoś zniwelować ten kompleks i sprawi, że nie wyglądam jak wiecznie wkurzona, to dlaczego by nie? Ale żeby, nie wiem, naraz nadmuchać się jak taka żaba czy ryba, bo sobie tu wstrzyknę, tam wstrzyknę, no to może niekoniecznie. Przy medycynie estetycznej, wiesz, często pojawia nam się zachłanność, niestety. Bo ci się podoba to, co widzisz. To nawet nie o to chodzi, tylko Na początku. Ja na przykład, często mnie ludzie pytają o moje usta, nie? Ja mam usta dobrze zrobione, ale one są zrobione... Cześć Anna w ogóle. Anna BV Aesthetics w Manchesterze, najlepiej, polecam.
No, Świetne reklama usta. i po reklamie. Tak, wiesz co, często mi ludzie pytają o usta, bo są świetnie zrobione, ale one są zrobione ze sprawą cierpliwości. Czyli robisz mało czekasz, bo one się muszą ułożyć, to jest proces budulcowy. A dużo ludzi po prostu idzie raz, chce mieć duże wady i potem to się źle kończy, dlatego że te wady wyglądają, jakby było zrobione raz za dużo, wiesz co chodzi. No, I tu tak często- też migruje, tu tamto Tak. i wyglądasz, nie powiem jak co, chociaż pewne słowo mi się ciśnie na usta. I tak jest z wieloma rzeczami, jak ludzie robią policzki, ludzie robią inne części ciała i tak dalej, no to jest ta właśnie zachłanność, że zamiast coś, wiecie, Powoli. polepszyć, to właściwie robimy gorzej. Robimy chyba gorzej niż było. Wiesz co, wydaje mi się, mogę być w błędzie, ja też czasami bywam w błędzie, surprise, surprise. Tobie dzisiaj dużo się wydaje, ale jestem ciekawa, co tym razem. Wydaje mi się, że ja mam dosyć dobrze rozwiniętą Samoocenę? taką obiektywną ocenę samego siebie. Tak, patrzę na siebie dosyć realistycznie. Czyli wydaje mi się, że to jest taka wersja, jaka rzeczywiście jest prawdziwa. To znaczy znam swoje możliwości wokalne, wiem na przykład jak śpiewam, słyszę się, wiadomo. Na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę lepiej śpiewać, dlatego że tego nie mam warsztatu wokalnego. Tak samo na przykład znam swoje umiejętności makijażowe, wiem jak wyglądam, potrafię po prostu spojrzeć na siebie z perspektywy osoby trzeciej. Wydaje mi się też, że nie każdy ma taką umiejętność, dlatego oni potem robią za dużo w różnych aspektach, bo nie widzą siebie w taki sposób jakby jak świat ich widzi. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, rozumiem. I ja tu skorzystam teraz z tego twojego słowa. Wydaje mi się, powrócę do tych osób wykonujących zabiegi medycyny estetycznej, że właśnie jako profesjonalista powinni powiedzieć, tak jak mówiłam, stop, albo zróbmy przerwę, bo panu to zaszkodzi. Bo to, że sobie pani dostrzyknie tam 3 mm w policzkach, mililitry, przepraszam, to nie sprawi, że będzie pani lepiej wyglądać, tylko będzie pani wyglądała karykaturalnie. Jak Karyna. Ja ci dam wiadomości z pierwszej ręki, bo rozmawiałem dzisiaj z Aną i zapytałem ją o to. No. I tak, Odmawia? Odmawia, kiedy wydaje się, że na przykład dla klientki to już może być niebezpieczny zabieg. Bardzo dobrze. Bo na przykład ma za dużo i może zagrozić jej I zdrowiu. życiu i zdrowiu. Życiu i zdrowiu przeczytajcie uletkę albo skonsultujcie się z farmaceutą. Albo na przykład, kiedy przyjdzie klientka i chce poprosić o zabieg, pod którym Anna by się po prostu nie podpisała. Bo wiadomo, że potem tą pracą by trzeba było się gdzieś tam pochwalić w mediach społecznościowych czy coś tam, a to nie jest coś, z czego ona by była dumna i pod czym by chciała mieć swoje nazwisko podpięte. To ja powiem, że jestem pełna podziwu i uznania, jeżeli, tak jak na przykład Anna potrafi odmówić, bo wiele osób absolutnie nie odmówi, tylko stwierdzi, pieniądz. dawaj, money, tu jest moje konto, albo tu portfelik, płać. Tak. I to jest chore. I często to się źle kończy. Wiesz, dla ich reputacji i tak samo dla klienta, który właśnie przyszedł. Bo coś się wydarzy, bo jest to będzie po za prostu dużo, niebezpieczne. bo będzie nieładnie i potem wpadnie w jakąś chociażby nawet depresję, bo naraz nie zacznie przypominać kogoś innego niż był i nie będzie to dobrze wyglądało. Wracamy do kolejnego tematu naszego podcastu, tym razem odcinek pierwszy. Można być uzależnionym od randkowania. Można być uzależnionym od randkowania, bo to też cię tak doładowuje, sprawia, że jesteś doceniony. Łechta ci ego. Łechta ego. Tak Chciała mnie. rośniesz. W sumie co drugi dzień inna mnie chciała. Tak, bo ten przesunie w tą, ten w tamtą, ten czyli się muszę umówi. być jakiś pociągający, muszę być Alvaro. Taki... Magnes na kobiety. Nie, no wiesz, wiadomo, śmiejemy się, nie? Ale są ludzie, którzy nałogowo randkują, dlatego, że mają taki brak samoakceptacji albo nadmiar wolnego czasu. No nie wiadomo, wydaje mi się, że jeżeli pójdziesz się spotkać z jedną, z drugą, one ci dowartościują, dlatego, że ktoś chce się na ciebie spojrzeć, ktoś chce się z tobą spotkać, to ty musisz być niesamowicie super i to ładuje twoje ego. Bardzo możliwe, że tak właśnie jest, że chcą podbudować swoje ego i poczuć się takim lepszym, no bo mam takie powodzenie, a potem przychodzi do domu i jednak jest samotny No, i tylko zostaje to klikanie w ten ekran. Z reguły, wiesz, za wieloma uzależnieniami kryje się smutna historia, kryje się smutny człowiek, któremu czegoś brakowało, dlatego poszedł w tym kierunku, nie? I tutaj mówię właśnie o filtrach, tutaj mówię o randkowaniu, tutaj mówię o porównywaniu się do tych innych ludzi z markami, z lepszym życiem, z jachtami, W czymkolwiek. z wycieczkami, kurczę, co 2 tygodnie, wiesz? Dlatego, że potem jest ci źle.
i zaczynasz wpadać w długi, żeby kupić torebki. Zaczynasz pożyczać pieniądze, żeby jechać na wycieczkę i tak dalej. Wiesz, co chodzi? Czy też pobawić się przez chwilę w kasynie. I trzeba znać umiar, to o czym mówiliśmy, bo te uzależnienia nic dobrego nie niosą ze sobą, ani za sobą. No właśnie, wydaje mi się, że zostałem w miarę zdrowych uzależnieniach. Wiesz, bo tak naprawdę ja myślałem, rzuciłem napoje wyskokowe i mówię tak, będę bogaty. Nie, nic się nie zmienia. To nie jest tak, że nagle masz wiele pieniędzy w kieszeni, ale to, co się zmienia, to jest twoje samopoczucie, twoje zdrowie, bo tak naprawdę twoje nerki odpoczywają i tak dalej. Nie wiesz, co chodzi, nie? No. Ale te uzależnienia, które mi zostały, no oprócz dymka, są takie w miarę bezpieczne. Z tego katalogu, który był mi gdzieś pod ręką dostępny, wybrałem chyba te najłagodniejsze, z którymi wcale nie muszę walczyć. Jest okej, każdy ma jakieś. Ja to się zastanawiam, co ja oprócz tego dymka mogłabym tutaj podpiąć. No to ta kawka, 1, 2, 3, 5, 10. No ten dymek, no Zakupy. Nie, no ja nie jestem w sumie zakupoholikiem. Nie. Mogę z ręką na sercu świadomie powiedzieć, że nie. Ja wiem, od czego jesteś uzależniona, tylko nie wiem, czy to mogę powiedzieć przed kamerą. Ojej, od czego? Zaczyna się na P, a kończy się na A to celebryci. Aha. No lubię czasami się odmurzyć w internecie, wyglądając tam. Popatrzeć, co tam kto się nachlał. Oj tam, ale to też będzie temat jednego z naszych podcastów. O nie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Będziemy oglądać i komentować. Ale tak wracając na ziemię, no to nie wiem, czy mam jakieś takie uzależnienia. No hazard nie, no... Dobra, lubię na telefonie pograć w kanastę czasami, ale to nie jest na pieniądze ani nic, ale raz na miesiąc lubię partyjkę strzelić, bo to tak mózg pracuje, bo to liczysz karty, numerki, coś tam, to spoko. Ale tak, no nie wiem. Ja też myślę, ale tak naprawdę... Trudno. Wiem, że na pewno bardzo dużo śledzisz, co się dzieje w internecie. To znaczy, co zrobią gwiazdy, co się dzieje w showbiznesie, co się dzieje w tym niższej rangi showbiznesie. Co się dzieje w świecie internetowym, takim gwiazdorskim, no to tak, ale to może w związku z tym, że praca, radio, jakieś plotki, ploteczki, plotunie i gdzieś tam zarzucę okiem, tu zarzucę uchem i potem składam sobie to w całość i wiem, co się dzieje, albo ktoś podpowie i jestem w miarę na bieżąco, ale takie to nie jest brutalne w razie co uzależnienie, ale tak inne, no to może od muzyki, ale to też nie wiem, czy to jest uzależnienie, no bo gdzieś tam ona musi lecieć, być ze mną na każdym kroku. Myślę, że każdy człowiek w jakiś sposób jest uzależniony od muzyki, bo ona się nam przewija na każdym etapie naszego życia, to znaczy w kuchni słuchasz radia, w samochodzie leci radio, lecisz w autobusie, gra muzyka w tle, jesteś w kinie, gdzieś tam też zanim się zacznie film, też leci. Wszędzie masz tą muzykę, więc chcąc, nie chcąc, jesteś nią obładowany z każdej strony. Ale wiem, od czego chciałabym być uzależniona. I sądzę, że ty nawet mógłbyś się tu ze mną zgodzić. Mi się bardzo podobają koncerty i to, jakie emocje temu towarzyszą. Chciałabyś być koncertem. Tak, chciałabym być koncertem, sceną, mikrofonem, światłami. Super. Ale wychodzenie na tego typu eventy, to jaka jest cała otoczka, regularnie. No, naszych polskich gwiazd nie jest tu jakoś dużo, ale jak są, no to są fajne wydarzenia. Wysyłaj wiadomość do wszechświata i stanie się. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziesz miała możliwość pobawić się na koncercie w Kalifornii już za 2 miesiące. Ale to jest fajne uzależnienie, bo raz, że łączysz przyjemne z pożytecznym, możesz i wyjść ze znajomymi, możesz posłuchać muzyki, spędzić trochę czasu z innymi ludźmi, mimo że jesteś na przykład introwertykiem, to wszystko ma jakieś gdzieś tam pozytywy. Nie mówię, że masz na te koncerty codziennie chodzić, ale tak w miarę regularnie i to by było fajne. Fajne. Ja miałem coś bardzo podobnego, bo ja chciałem po prostu wychodzić do ludzi, nie? I sobie obrałem to za cel, że będę raz w tygodniu wychodził i się networkingował, jak to się teraz ładnie mówi. Tak modnie. I powiem ci, przez długi czas mi się to udawało. Wychodziłem sobie raz w tygodniu, nie obchodziło mnie, czy ktoś ma czas, czy chce wyjść ze mną, czy nie chce. Po prostu to idę. jest moja misja, ja będę wychodzić i nie będę po prostu patrzeć na świat dookoła mnie. Często ludzie wychodzili ze mną mimo wszystko, nie? Gdzieś tam mi się to teraz zatraciło, dlatego, że mam za mało czasu na cokolwiek. Bardzo dużo pracuję
jest mi z tym dobrze. Wiadomo, że jak sobie ten rytm złapię, no to będę mógł sobie dokładać rzeczy. Także ten networking i tak wróci. Nie wiem, czy to jest uzależnienie, czy nie, ale ja bym na przykład chciał regularnie brać leki na astmę, bo nie potrafię tego robić, a wiem, że to jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że bierzesz w tym udział, bo mi Biorę w tym udział i piszę uderz w płuco, astma alert. Uderz w płuco, a ty w międzyczasie? Uderz w dzwona, dzyń, dzyń. Tak, bo zauważyłam, że masz z tym problem i tam Ogromny. czasem przypominam, tu przez telefon, tu wiadomością i słyszę, bo na przykład nagra wiadomość wpuszczone. Tylko wiesz, u mnie też jest ten problem, że na przykład ty do mnie powiesz tak, uderz w płuco i ja mówię, okej, za chwilkę, bo na przykład jestem w trakcie robienia czegoś, czy pracy na komputerze i zapomnę. I już nie ma. Nie potrafię sobie tak, że na przykład, wiesz... W tym momencie idę i psiknę w to Muszę coś płuco. skończyć, Ale bo nie wrócę już do jest tego. postęp, więc można wypracować te dobre uzależnienia, tą rutynę, nad którą... Kochani, pytanie do was. Może macie jakieś fajne metody na rutyny, bo ja sobie nie radzę z rutynami. To znaczy, na przykład, jeżeli mam brać leki na astmę, to powiedzmy mam brać 2 razy dziennie i wezmę wtedy raz na 3 miesiące, kiedy mi się przypomni i to nie ma żadnego sensu Wiesz właściwie, pewnie, jaką bo to radę nic nie dostaniesz? pomaga. Ustaw se pan budzik, alarm z podpisem, Ja wam powiem, co próbowałem. płuco. Próbowałem alarmu z budzikiem. Na przykład jestem, nie wiem, w łazience, budzik mi się włącza, wyłączam go, mówię, zaraz zrobię, zapominam i nie zrobię. Mam leki przy łóżku, w szafce nocnej, czyli pod ręką. Jak się kładę spać, powinienem wziąć. Jak wstaję, też powinienem wziąć. Zapominam, wstaję na przykład, zakładam skarpetki, idę, nie? Wiesz co, to może u ciebie powinniśmy zacząć z lekami na pamięć. Leki na pamięć. Nie wiem, o co jest. Ja się rozkojarzę, mam problem z koncentracją. Ale dobra, nie o tym przyszliśmy rozmawiać. Wracając, słuchajcie, do uzależnień. Czy chyba wszystko pokryliśmy, co? Takie główne, najważniejsze, bo i hazard był, i internet był, i zakupoholizm był, i pracoholizm był, i napoje wyskokowe, i ten dymek, i substancje psychoaktywne. No tak z grubsza chyba wszystko udało nam się zahaczyć podczas dzisiejszej rozmowy. Tak naprawdę jest 1 500 100 900 rzeczy, od których można być uzależnionym. Od wszystkiego. Od wszystkiego. Wystarczyłoby włączyć TLC, My Strange Addictions i tam żerą taśmy klejące, jedzą łyżką, masło i tak dalej. Boże, ja ostatnio widziałam filmik, że para jest uzależniona, ja przepraszam bardzo, ale od złotego płynu, żeby go spożywać. Nie chodzi mi o ten z bąbelkami, tylko ten, co sami osobiście produkujemy. No wiem. I go tam w ogromnych ilościach piją, spijają i tak porównują, jestem Boże, ten pewien- jest taki, Nie jestem pewien, jak zdrowe to jest dla twojego organizmu. Wydaje mi się, że to może być dosyć niebezpieczne. Bo koniec końców to jest substancja, którą wydalasz z własnego organizmu, czyli ona ci nie jest potrzebna. I ja się zastanawiam, jak bardzo musi być tu, nie halo, że ty postanawiasz z przyjemnością to pić. Słuchamy, nie oceniamy. Tak, wydaje mi się, że nie pokryjemy wszystkich uzależnień na świecie, bo po prostu się fizycznie nie da, ale myślę, że przeszliśmy przez to najważniejsze. Czy jest coś jeszcze, co byśmy chcieli zahaczyć? Tak, ja wrócę do social mediów, zahaczę o TikToka. Swoją drogą zapraszamy na nasz profil. Tam powolutku się rozrastamy, ale są te live'y, sam prowadzisz live'y, spotykasz się ze swoimi widzami takie oko w oko. Nieregularność jeszcze raz. Nieregularnie, ale jesteś. Ale są twórcy, którzy tam niemalże od rana do wieczora siedzą na tym TikToku, tam nawijają o głupotach albo o czymś mądrym. No i są widzowie, czyli my po drugiej stronie tego ekranu. No i na TikToku masz możliwość ofiarowywania giftów twórcom. No i bardzo dużo osób potrafi się zapożyczyć na grube pieniądze, żeby wysłać tobie tego gifta, żebyś tym podziękował. I oni muszą, bo ty się uśmiechniesz. Czyli to jest uzależnienie od aprobaty. I to działa w dwie strony. Tak samo I od tego, że ty będziesz w tej topce. twórca potrzebuje akceptacji od strony widzów,
widzów, że to, co robi, jest im potrzebne, że oni się cieszą, że oni w ogóle go wychwalają na wieki wieków, amen. I tak samo widz potrzebuje być zauważony, potrzebuje być doceniony przez twórcę. Czyli tutaj mamy właśnie tą aprobatę z obydwu stron. Ale wiesz, ja często korzystam z TikToka jako osoba obserwująca. Jeszcze się nie odważyłam tak samoistnie live'a odpalić. Wszystko Ale ze przede mną mną. live'y były. Były. Przyjemnie, miło, sympatycznie. Graliśmy w państwo i miasto. Dobra, czekaj, bo mnie wybijesz tutaj z tego toru, tego, co chciałam powiedzieć. No właśnie, co chciałam powiedzieć. Już wiem. Nie mam takiej ciągotki, że ja muszę wydać tyle i tyle pieniędzy, przelać, zamienić to na te coinsy wirtualne, żeby wysyłać tam twórcom gifty. Po prostu jestem. Wiesz dlaczego? Bo każdy jest inny. No ja wiem, że ma każdy inne jest potrzeby, inny. No. każdy ma zupełnie inaczej zbudowane swoje priorytety. No, tak nie wiem, czy szkoda by mi było, czy nie szkoda. Z drugiej strony wiem, jakie są marże TikTokowe, jak dużo TikTok potem zabiera z tych pieniędzy, że nie dostajesz tej pełnej kwoty, którą ja wysyłam. Ale to chyba nawet nie o to chodzi, bo tak naprawdę, wiesz, to nie jest zarobek, to oni nie idą typowo do pracy. Ale mi podświadomie byłoby szkoda, że cała ta kwota jednak tam nie trafia. To ja wspieram, bo ja na przykład wiem, jak ja się cieszę, kiedy ludzie mi wysyłają gifty, to na przykład jak ktoś z innych twórców przychodzi do mnie i gdzieś tam mnie wspiera, to ja też przychodzę się odbić. Ja to na takiego, wiesz, Janusza, tu się pojawi jakaś skrzynka, zgarnę parę końców i potem mogę zarzucić takim bezpłatnym końcem. No ale spoko, wiesz, każdy ma swoje sposoby i to też jest w porządku. Na wszystko jest sposób. Uzależnienia mogą być dobre, mogą być złe. Oczywiście. Niestety, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, uzależnienia mogą być dobre i te złe, ale z pewnością to słowo jest nacechowane taką negatywną energią i ja mocno wierzę w to i trzymam kciuki, że wy nie musicie walczyć z żadnym takim negatywnym uzależnieniem, które niszczy wasze życie, które spędza wam sen z powiek, a jak już to jest to ta kawka, wystarczająco. Albo oglądanie nas w weekend. Wydaje mi się, że każde jedno uzależnienie ma jeszcze 1500 odrębnych działów tego uzależnienia. Na przykład, wiesz, same te napoje wyskokowe. Są ludzie, którzy piją rzadko, ale bardzo dużo. Ja byłem taką osobą. A są ludzie, którzy piją bardzo często, ale bardzo mało. Albo są też osoby, które piją bardzo rzadko i bardzo mało. Tak, no i jest mnóstwo rodzajów każdego jednego uzależnienia. Dlatego wszystkie, czyli ten cały katalog miliona już się zdefragmentował na 10 tysięcy milionów, nie? Tak, także nawet jeżeli to są małe uzależnienia, a chcesz z tym coś zrobić, no to tak długo jak wiesz, że gdzieś tam jest problem, to jesteś w połowie drogi. To jest połowa sukcesu. A jeżeli czujecie, że trzeba walczyć z jakimś uzależnieniem, jest bardzo dużo opcji, sposobów na to, żeby sobie pomóc. Albo z kimś porozmawiać, albo są do tego instytucje, albo można nawet poprzeglądać internet. Są numery telefonu, wiesz, na które można zadzwonić i ja nawet dzwoniłem kiedyś na taki, co prawda w zupełnie innej sprawie, ale wiem, że są. Można, jak się chce, to można wyjść z ciemnego zaułka. Pięknie. I tym miłym akcentem, słuchajcie, doprowadziliśmy was do wierszyka, także standardowo zapraszamy was troszeczkę bliżej. Chodź do Wojka z Kajusia i do Bachy, chodź. No chodź. Ja mogę być ciocią. Co Basia? No, kochani, słuchajcie, 3, 2, 1... Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. A my, kochani, życzymy wam wspaniałego weekendu, wspaniałego przyszłego tygodnia, kiedy będziecie czekać na następny odcinek, bo przecież z tęsknoty też umrzeć można. Można umrzeć z tęsknoty, ale ja mam bardzo dobre wieści, bo zbliża się Eurowizja, ta fantastyczna. Ja właśnie jestem uzależniona od Eurowizji, tak, co roku. To jest moje uzależnienie od takiego... Ale co to za uzależnienie raz w roku? Ale to przez cały rok przeżywasz tą Eurowizję, tak, no bo to już są, wiesz... A że już blisko, a potem już po. Już bliżej niż dalej, a tutaj kto będzie, a tu wspomnienia itd. itp. My również troszkę zahaczymy i pojawimy się w świecie eurowizyjnym. Na naszym kanale będziecie mogli zobaczyć reakcje na niektóre występy preselekcyjne, potem będziemy komentować turkusowy dywan. A właśnie, bo my robimy całą serię filmów. A co ty myślałeś, że jednorazowe takie pyk? Nie, bo ja myślałem, że my mamy rozmawiać o Justynie Steczkowskiej, która będzie nas reprezentować w tym roku, ale przypomniałaś mi, że my rozmawialiśmy... Ja tak znowu śpiewa na podcaście. Wiem. A już miałem ci przypomnieć. Tak. I rozmawialiśmy o tym, że my będziemy chyba każdy występ komentować. Albo te najciekawsze będziemy komentować naszym okiem. Każdy. Playlistę, tak.
Nie będzie pomijania krajów. No to szykujcie się na ostrą jazdę eurowizyjną z nami. Wiesz, to nie musi być tak jak podcast, że trwa godzinę, nie? Nie. Absolutnie. Seria Ale będzie krótkich fajnie. filmików, Będziemy krótko i na komentować występy, będziemy potem komentować kreacje makijaży na turkusowym dywanie, potem moja półfinały, działka. finały. Podekscytowani, kochani. Życzymy wam wspaniałego weekendu, wspaniałego tygodnia i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć, pa! Buziaki, pa! Powącham moją brodę. Marian Style! Usiądź z nami, woda to zostanie